Pokój dobro. Pokój i dobro. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się sprawą pobożności a dewocji, tak? To znaczy, gdzie jest ta granica między pobożnością a dewocją, między takim głębokim zaangażowaniem się w życie Kościoła, jakby widzenie obecności Pana Boga w swoim życiu, w rozmaitych sytuacjach, a taką przesadą. Czasami kogoś nazywamy, że to jest dewotą. Oczywiście, że to niektórzy spowiadają się regularnie, na przykład co 2 tygodnie, chodzą do kościoła oprócz niedzieli, także raz w tygodniu, nawet niektórzy codziennie i prawdopodobnie będą i tacy, którzy nazwą ich dewotami, tak? A wcale tak nie musi być, bo to w zależności, ta definicja pewnie będzie się zmieniała w oczach niektórych w zależności od ich praktyki, nie? Jak ktoś jest blisko kościoła, to pójście do kościoła na mszę świętą w dzień powszedni, nie będzie żadną oznaką dewocji. Jak ktoś spowiada się na przykład raz do roku, w kościele bywa się raz na miesiąc, to chodzenie jeszcze dodatkowo, może być już przejawem dewocji, także tu musimy pamiętać, że nawet jak ktoś ma tą pobożność dobrze poukładaną, to niektórzy i tak mu przyłożą taką łatkę, że jest dewotką, czy że jest dewotą, nie? Ja myślę, że to dużo też zależy od tego, jak ta wiara, ona się potem realizuje w życiu codziennym. W tym sensie, że rzeczywiście można chodzić nawet 2 razy dziennie do kościoła, prawda? A potem iść do pracy, w swoim środowisku zachowywać się, nazwijmy to w miarę normalnie, oczywiście według standardów chrześcijańskich, według norm, według zasad, wszystko elegancko, prawda? A można właśnie być tak, nazwijmy to tym dewotą i wszędzie wszystkich ustawiać, wszędzie wszystkich poprawiać, wszędzie wszystkich nawracać, zachęcać do modlitw, do nabożeństw, prawda? 10 litanii dziennie odmawiać, prawda? Tak, że już nawet w samej rodzinie z nim nie potrafią wytrzymać, bo on co chwilę coś tam wymyśla, co chwilę jakieś coś innego i co chwilę, powiedzmy, nawraca do tych tematów takich religijnych. Myślę, że... Słyszałem kiedyś, że nawet mistycy, słuchajcie, to byli ludzie, którzy bardzo twardo stąpali po ziemi. Oni doświadczali wyjątkowej obecności Pana Boga w swoim życiu, wyjątkowego rozumienia, ale z drugiej strony oni bardzo mocno dotykali problemów tu i teraz ludzkich również, nie? Tak. Poza tym chyba też tym kryterium będzie podejście do własnych obowiązków. Nie? Nie może być takiej sytuacji, że żona zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje dzieci, zaniedbuje męża, albo mąż zaniedbuje żonę, dzieci, rodzinę, pracę i poświęca się całkowicie, może nie całkowicie, ale po prostu cały czas jest zaangażowany w jakieś życie religijne, w jakieś grupy, spotkania, prawda? W kościele trzeba to załatwić, tutaj trzeba to zbudować, tutaj trzeba tu posprzątać. Pewnie, że to jest dobre, ale najpierw swoja sprawa, nie? Potem to święty Franciszek mówił w ten sposób i to się przekłada na rozmaite jakby potem sytuacje. Najpierw posłuszeństwo, potem nabożeństwo. My najpierw mamy być posłuszni powołaniu, które Pan Bóg nam daje, tak? Czyli abyśmy wypełniali powołanie w określonym stanie kapłańskim, zakonnym, ktoś w samotności, ktoś będąc w życiu konsekrowanym. Nie wyobrażam sobie tego, że do moich obowiązków na przykład należy uczenie w szkole i ja teraz nie przygotowuję się na lekcję, olewam to wszystko, bo ja muszę być rozmodlony, ja tutaj teraz nie wychodzę z kaplicy, lekcje zamiast merytorycznie prowadzić, to się tylko i wyłącznie modlimy. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś powie... Dewota. Czuje się, że ktoś jest oderwany od rzeczywistości. Nie? Jest oderwany od tego świata. Ja myślę, że znam na przykład bardzo pobożnych ludzi, na bardzo takich, bym powiedział, prominentnych stanowiskach, świetnie wykształconych, powiedziałbym nawet dobrze zarabiających, a jednocześnie bardzo pobożnych. Tak? Jednocześnie bardzo pobożnych, gdzie oprócz rozmów naprawdę na rozmaite tematy społeczne, czasami bym powiedział nawet zakrawające jakąś politykę, czyli o takie sprawy może nie partyjne, ale dotyczące właśnie społeczeństwa, patriotyczne, historyczne, światopoglądowe, kulturowe, ale również można porozmawiać głęboko na tematy religijne, nie? Że okazuje się, że ludzie są głęboko wierzący, że jest modlitwa rano, wieczorem, przed jedzeniem na przykład, to niczemu nie przeszkadza jednocześnie. Ale jeżeli to jest tak, modlitwa nie może niczemu przeszkadzać, inaczej, jeżeli w wykonywaniu obowiązków przeszkadzają Ci praktyki religijne, to należałoby tu dobrze się zastanowić, czy faktycznie gdzieś już nie ocieramy się o takie punkty graniczne, nie? Że ja teraz na przykład mam brudno w domu,
bo ja muszę ten 4 tam różańce dziennie odmówić, nie? Że ja przestaję mieć przyjaciół, mnie nie interesuje, co się dzieje u przyjaciół, czy ktoś jest chory, czy nie jest chory, czy ktoś może jest samotny. Mnie tylko interesuje to, żebyśmy odmawiali razem różaniec, bo przecież różaniec zbawimy i nawrócimy Polskę. A, nie? To nie oznacza, że różaniec jest czymś niedobrym, należy go odmawiać, prawda? Ale oczywiście No, tak, ale, tylko, ale że mówię, wszędzie musi... no nie można Boga kochać, a bliźniego nienawidzić, no po Tak. prostu nie da się, więc to musi być, po prostu musi Umiar, być we wszystkim być umiar i we No i wszystkim, miłość międzyludzka. Tak, i miłość, Nie? tak jest. To mówił brat Albert, zdaje się, że jak odmawiasz brewiarz i ktoś zadzwoni nam na furtę, to odłóż brewiarz, idź do niego, nie? Bo tam przychodzi Pan Jezus do Ciebie potrzebujący. Oczywiście ten brewiarz trzeba dokończyć, natomiast chodzi o to, żebyśmy nie stawiali religii ponad miłość do drugiego człowieka. Nie? Bo obawiam się, że ta religia może przesłonić także i samego Pana Boga w pewnym momencie. Także, że celem stanie się moje własne nabożeństwo, Rytuał, no tak? właśnie, nie? Moja ilość odmówionych modlitw stanie się ważniejsza niż moje otwarcie i na Pana Boga, niż moja przemiana, bo sensem i przecież celem naszego życia duchowego jest też przemiana, jest też doskonalenie się. A jeżeli to jest tylko pójście w ilość, a nie w jakość, no to właśnie, to jest dewocja chyba. O, tak to by można było powiedzieć. No i myślę, że dewota mało widzi błędów u siebie. No to już takie faryzejskie serce wtedy się Nie? robi. Bo to jest, ja jestem, musimy nawracać, my się musimy przemieniać. Ja w związku z tym zobacz, robię to czy tamto, tak. a co ty robisz, nie? A ktoś powie, no dobra człowieku, ale ty się robisz wredny, ty się robisz złośliwy, ty się robisz No nie jest grubiański, nie nie? idzie z tobą pogadać. Ale, No. tak, nie idzie z tobą pogadać, a ktoś mówi, ale to Jezus kazał tak, tu mamy być tak, tu mamy być tak, tu mamy być tak, że no brakuje tej po prostu miłości ludzkiej, no. A jak brakuje miłości ludzkiej, to prędzej czy później się okaże, że być może tam jednak Pan Bóg to jest jakaś forma zaspokojenia własnych. Jakiegoś egoizmu. No, kto wie. Takiego samozadowolenia. To papież Franciszek nawet mówił w Ewangelii Gaudium, że niektórzy właśnie dążą w takiej modlitwie do samozadowolenia. On jest sam z siebie zadowolony, bo tak cudownie się modli. Nie? I to go wcale nie prowadzi do spotkania z drugim człowiekiem, do przemiany jakiegoś... Nie? No to go zamyka, nie? Tak, no bo on jest cały czas skoncentrowany na sobie, na swojej, Tak, na ilości, w cudzysłowie doskonałości, tak? No bo przez ilość odmówionych, czy tam ilość tego spędzonego czasu na modlitwie, on mierzy tą ilością mierzy swoją doskonałość. Pokój i dobro. Pokój i dobro.